tym procesie jest bardzo dużo właśnie takiego challenge'ującego odbijania myśli, zarówno ze strony coacha, jak i ze strony tego executive'a, który często potrzebuje sam siebie usłyszeć, bo i tej przestrzeni mu brakuje. Każdy moment, w którym stoimy przed czymś, co się nam wydaje dość trudne, albo nie wydaje nam się trudne, ale nie idzie nam tak dobrze, jakbyśmy sobie wyobrażali, że mogłoby iść, to jest dobry sygnał, żeby się zastanowić, czy nie można tego przyspieszyć, albo sobie ułatwić realizacji tego, co bardzo często sami sobie wyznaczamy. Witamy Was w podcaście GoUp. Dziś porozmawiamy o rzeczywistości i wyzwaniach menadżerów top, w tym z poziomu executive. Podzielimy się z Wami swoimi historiami z Piotrem, ale nie tylko. Skupimy się także na rozwiązaniach, a przede wszystkim na tym, jak dobrze zaprojektowany sparring, bo tak coaching executive nazywają nasi klienci, pomaga menedżerowi działać skuteczniej, ale przede wszystkim mniej zużywać baterie osobiste. I o tym będzie nasza rozmowa, bo w dzisiejszym podcaście zapraszamy Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii, ale jednocześnie News Executive Coach. No właśnie, taki dwugłowy osobnik. I Danka Dunajska, jestem prezeską ODITK Consulting i founderem Executive ODITK i też coachem Executive. No to co, startujmy. Piotr, skoro mamy rozmawiać o rzeczywistości kadry executive, to zróbmy sobie taki obrazek dnia, jak my ją widzimy, będąc w tej roli, a jednocześnie też obserwując naszych klientów. Jeśli miałabym się podzielić moimi obserwacjami, to powiem, że czasami mi ta rzeczywistość przypomina karuzelę, a czasami bardziej film akcji, bo mam poczucie, że jest to rzeczywistość, która bardzo silnie zużywa baterie emocjonalne. I jak mówię o tym, to mam na myśli konieczność przełączania się pomiędzy tematami i to zazwyczaj o randze priorytetów. W związku z tym trudno jest ocenić ważność, na pewno jednak trzeba się między nimi przełączać i to jest bardzo energetycznie absorbujące. A jednocześnie to, co widzę zwłaszcza od kilku lat, to konieczność podejmowania decyzji w sytuacji niejasności, niepełnego dostępu do danych, a w związku z dużymi zmianami też takiej sytuacji, że często podejmując decyzje mamy takie okoliczności, że nie mamy wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie, brakuje w organizacji wszystkich kompetencji. W związku z tym jest to taka sytuacja, w której jest bardzo blisko pomiędzy zarządzaniem kryzysowym a zarządzaniem strategicznym. Nie jest to łatwa rzeczywistość. Jak ty ją widzisz? Żyjemy w ogóle w czasach bardzo skomplikowanych i bardzo kompleksowych. I to na pewno wpływa na rzeczywistość menedżerów i na procesy zarządzania spółkami. Jednocześnie nakłada się efekt rozwoju w organizacji albo przechodzenia pomiędzy organizacjami. No i tutaj na pewno pojawiają się te elementy związane z uczeniem się nowych rzeczy, spotykaniem się z nową rzeczywistością, z nowymi wyzwaniami. No i chyba trzeci element, to jest całkiem naturalne dla menedżerów, o których wspomniałaś, tych z najwyższego szczebla, to, że oni mają ten imperatyw rozwoju i naturalnym jest dla nich, że oni szukają tych wyzwań. I rzeczywiście to jest skomplikowane, ja bym użył tego słowa, bo się nakłada wiele elementów. Nasze doświadczenie, bycie jego może nie tyle zakładnikiem w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo ono nam wiele daje. My uczymy się rozwiązać przez całe życie problemy, sprawy, które spotykamy w pewien określony sposób. On jest zazwyczaj skuteczny w przypadku tej kadry, co jest jednocześnie darem, jak i swego rodzaju małą pułapką, bo próbujemy pozostać w tej strefie komfortu, tych rozwiązań, które znamy, tych, które są skuteczne z naszego doświadczenia. Przez to ciężej nam się często sięga po nowe narzędzia, po nowe rozwiązania. Troszkę też czasami się trudniej ryzykuje. Więc rzeczywistość menedżera na najwyższym szczeblu, zwłaszcza chcącego mierzyć się z rozwojem, jest olbrzymim wyzwaniem i wymaga bardzo często dużego wsparcia. Tak, no to właśnie o tym porozmawiajmy. Bo powiem, że ja zauważyłam chyba od kilku lat najbardziej, że kadra executive potrzebuje partnera
będziemy to nazywać sparring partnerem, bo ta nazwa nie jest wymyślona przez nas. To klienci mnie pytali o to, czy możemy dla prezesa zaproponować jakiegoś sparring partnera. I co mieli na myśli, kiedy to mówili? Mieli na myśli, że prezes potrzebuje kogoś, z kim będzie mógł odbijać myśli. I mam takie poczucie, że to jest taka potrzeba odbijania myśli, challenge'owania się, czasami takiej przestrzeni 1 na 1, w której można porozmawiać z kimś, kto też ma tą perspektywę executive, a jednocześnie jest osobą spoza tego pudełka i patrzy z boku. I powiem, że słuchając o tej potrzebie, ja miałam takie poczucie, że nie istnieje tak 1 do 1 rozwiązanie, które adresuje tą potrzebę. I stąd przyglądałam się na rynku i kiedy trafiłam na Executive Coaching News, to miałam takie poczucie, okej, mamy to. Dlaczego tak myślę? Myślę o tym dlatego, że w tym procesie jest bardzo dużo właśnie takiego challenge'ującego odbijania myśli, zarówno ze strony coacha, jak i ze strony tego executive'a, który często potrzebuje sam siebie usłyszeć, bo i tej przestrzeni mu brakuje, żeby złapać świeżą perspektywę. A zatem executive coaching to tak naprawdę strategiczne, challenge'ujące odbijanie myśli ze sparring partnerem. I Piotr, ty jesteś tak naprawdę osobą, która najpierw przeszła executive coaching jako coachee, to podziel się proszę, co ci ten sparring dał i w jakim momencie twojej kariery się zdarzył, bo to było w twoim poprzednim, jednym z twoich poprzednich miejsc. To bardzo chętnie, natomiast chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałaś, bo taki sparring partner, co mnie spotkało, więc z perspektywy doświadczenia swojego o tym mówię, musi mieć 2 rzeczy. Z jednej strony musi mieć to doświadczenie, żeby było od kogo to odbić. Musi być, nie chcę powiedzieć na tym samym, ale na dość zbliżonym poziomie. Musi rozumieć tego top menedżera. Z drugiej strony musi być dość dobrze przygotowany narzędziowo do prowadzenia tego procesu, bo on jest jednak bardzo wymagający. Ja miałem taką przygodę, że pracując dość długo na pewnym stanowisku, wydawało mi się, że realizuję się, że robię cały czas te same zadania, które zazwyczaj przynosiły mi to poczucie spełnienia, szczęścia, że wstawałem rano do pracy i mi się chciało, jak to niektórzy mówią. Aż zacząłem rejestrować, że robię to samo, niby powinno to działać w podobny sposób, ale już mi się tak nie chce bardzo wstawać do pracy. W dużym skrócie w procesie coachingu przeszedłem w ramach tego odbijania, tego sparingu, przez takie pytania, przez takie perspektywy, które były dostępne tylko dlatego, że ktoś raz stworzył mi przestrzeń na usłyszenie siebie, jak powiedziałaś, ale też zadał pytanie albo postawił tezę, z którą się musiałem zmierzyć w tej rozmowie, że zacząłem dostrzegać to, co rzeczywiście jest dla mnie ważne, że się zmienia z czasem, z doświadczeniem, pod wpływem wielu rzeczy. I co mnie urzekło na swój sposób jako wynik tej pracy, to, że nie musiałem zmienić miejsca, w którym byłem, tylko przewartościowałem pewne rzeczy, przerobiłem sposób pracy, poprzesuwałem, skoncentrowałem się na rzeczach, które rzeczywiście były dla mnie ważne i karmiące mnie. I stało się to bez szkody, a wręcz z korzyścią dla organizacji, ponieważ stało się lżej, przyjemniej, miałem więcej energii i stało się to możliwe. Nie musiałem się mierzyć z myślą, że bo może to nie to miejsce, bo może to nie ci ludzie. Mogłem to zrobić w sobie i to było niezwykle wartościowe dla mnie. Wiesz co, bo dotknąłeś takiego wątku nieoczywistego, prawda, że powodem czy korzyścią z tego coachingu może być mniejsze zużywanie własnych baterii. Lub też bycie równie skutecznym, tylko z inną energią osobistą, bo tu dotykamy też takiego wątku motywacji własnej osoby na poziomie executive. Ja miałam nieco inne doświadczenie, bo trochę z biegiem okoliczności przechodziłam przez ten proces coachingowy z jego twórcą, Aviadem Gozem. I był to taki dla mnie moment w mojej karierze ważny, bo byłam tuż przed podjęciem strategicznej decyzji o zmianie, ale też zmianie organizacyjnej, o zmianie modelu biznesowego. I powiem, że to była taka decyzja z cyklu, wiem, że to jest potrzebne, ale może jeszcze nie teraz. I powiem, że merytorycznie korzyścią z tego coachingu było dla mnie to, że ja tą decyzję podjęłam i sobie to poukładałam i jak wchodziłam w tą sytuację, to ja po prostu w nią jakby weszłam, miałam ją rozłożoną na czynniki pierwsze. Ale
chyba nie to uważam za najważniejsze, bo mam takie poczucie, że ten coaching uzbroił mnie w odwagę i w pewną metodykę działania, że kiedy podejmuję decyzję, działam, dopinam, idę do przodu i nie oglądam się za siebie. I dla mnie to chyba jest największą korzyścią, jeżeli chodzi o proces, który przeszłam. I jakbyśmy się tak pochylili przez moment, kiedy zatem menadżer executive powinien pomyśleć o takim sparingu, czy właśnie coachingu executive dla siebie? No, z mojej perspektywy, ale jest mi łatwiej powiedzieć, bo przez to przeszedłem, to myślę, że każdy moment, w którym stoimy przed czymś, co się nam wydaje dość trudne, albo nie wydaje nam się trudne, ale nie idzie nam tak dobrze, jakbyśmy sobie wyobrażali, że mogłoby iść, to jest dobry sygnał, żeby się zastanowić, czy nie można tego przyspieszyć, albo sobie ułatwić realizacji tego, co bardzo często sami sobie wyznaczamy. I mam na myśli coś takiego, co jest dosyć ciekawym zjawiskiem, bo niejednokrotnie, żeby na przykład popchnąć działania w firmie, korzystamy z różnych narzędzi, z analiz zewnętrznych, z różnych elementów, które ułatwiają nam pracę. Analizy procesowej, optymalizacji tego czy owego. Natomiast z mojej perspektywy ten proces takiej pracy w coachingu executive to jest de facto to samo. Po prostu mam kogoś i przez jedną serię sesji przerabiam coś, co gdybym pewnie został w tym sam szukał rozwiązania, zajęłoby mi dużo więcej czasu. Z perspektywy zebrania informacji, wiedzy, jak to można zrobić, jak mogę do tego inaczej podejść i jeszcze dotknięcia tego elementu, o którym ty opowiedziałaś przed chwilą, czyli przekonania się, że mogę zrobić to inaczej niż zwykle, żeby się odważyć, bo myślę, że ta odwaga potem jest też ważna i ta praca pomaga nabrać tej pewności siebie, z której płynie ta odwaga. No tak, bo odwaga przyda się nie jeden raz. Oczywiście, że tak. Okej. Ja bym chyba, wiesz co, powiedziałaś o trudnych sytuacjach, powiedziała, że każda sytuacja zmiany stawia takie światło do zastanowienia się nad coachingiem. Dlaczego o tym mówię? Bo bywają zmiany oczywiste. Ja zostaję prezesem nowej spółki. Ja z członka zarządu zostaję prezesem, czyli zmieniam rolę w organizacji, albo przechodzę do innej organizacji. I to jest chyba najbardziej typowy kontekst, w którym stykamy się z tym, że klienci zgłaszają się do nas na coaching. Natomiast powiem o nieoczywistym kontekście, mianowicie przeprowadzanie dużych zmian w organizacji. To jest taka sytuacja, w której pełniąc to samo stanowisko, potrzebujemy wejść w nową rolę, która nie jest oczywista i nie jest nigdzie napisany do niej scenariusz. I moje doświadczenie jest takie, że klienci wchodzący wtedy w coaching najwięcej przynoszą wartościowych rzeczy dla organizacji i też dla siebie, bo te zmiany po prostu idą bardziej płynnie, kiedy dzięki komuś z boku można zobaczyć potrzeby organizacji z nowej perspektywy. I przychodzi mi na myśl taki klient, który obdarzony niezwykle strategicznym, wizyjnym podejściem do zarządzania organizacją, wszedł do tej organizacji z wizją jej rozwoju i stworzenia organizacji na miarę dekady. I wyobraź sobie, zbudował strategię, która z mojej perspektywy była tak ambitna, że nie do końca zrozumiała dla raportujących do niego. I po 3 miesiącach okazało się, że oni tej strategii nie robią. Dlaczego nie robią? Bo ona nie została skomunikowana. I o czym to mówi? To mówi o tym, że w nowej sytuacji nie zawsze mamy plan, tak? Nie mamy scenariusz. W związku z tym, z mojej perspektywy, ten coaching executive to jest właśnie taki moment. Zmiana to jest takie światełko, że być może warto o tym pomyśleć. Tak, ale warto, myślę, w tym momencie też powiedzieć o bardzo wspierającym elemencie tego coachingu, który może nie być taki oczywisty. Na początku, jak opowiadałaś o rzeczywistości menedżera, pojawił się taki element tej rozmowy, tego sparring partnera, ale on musi też zbudować taką przestrzeń, w której wszyscy czują się bezpiecznie, mogą wymienić się sobą, informacjami, ale też odsłonić się, że się czegoś obawiają, że coś może nie pójść i umieć tego wysłuchać. To jest trochę jak z takimi starymi wojskowymi określeniami. Im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi w boju. I to tworzy taką przestrzeń. To tworzy tę przestrzeń do tej refleksji i bardzo mocno potem wspiera rzeczywiście te procesy biznesowe, co bardzo mocno akceleruje
te zjawiska. Moje doświadczenie to jest mierzenie się z tym, że nie wiemy wszystkiego. Czasami nawet albo się nie chcemy tego trochę przyznać, albo nawet nie dostrzegamy tego, że mogą być jeszcze jakieś elementy z boku. I wtedy ktoś bardzo dobrze przygotowany może nam otworzyć oczy i powiedzieć, tak jak podałaś w tym przykładzie, ojej, ale trzeba jeszcze zrobić to. Czy zrobiłeś, aby na pewno to? A czasami po prostu w ferworze tego skomplikowanego świata może nam się coś, nie powiem, że zapomnieć, ale umknąć. Wiesz co, to ja mam taką perspektywę, że będąc egzekutywem, czasami mamy takie poczucie, że musimy wiedzieć. Mhm. Ale bywa tak, że nie wiadomo. I myślę sobie, że tak jak pracuję z klientami, sparring partner też może nie wiedzieć. I to też jest okej, ponieważ tak naprawdę zadawanie pytań jest kluczowe w tej chwili, dobrych pytań i szukanie danych po to, żeby podjąć decyzję, ale akceptacja tego, że nie ma ich w komplecie, jest trochę cechą tej rzeczywistości, w której jesteśmy. To też jest jakaś postawa, której się uczymy. I tak jak rozmawiamy, to mam takie poczucie, że w ogóle czasem byśmy chcieli mieć taką jakby ścieżkę powtarzających się sukcesów i zakładamy czasami stare buty do nowej rzeczywistości, prawda? Że jakby w starych butach czujemy się bezpiecznie, bo wtedy znaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale w nowej rzeczywistości stare buty po prostu nie pasują. I sparring jest trochę też o tym, żeby wybijać się ze strefy komfortu i czasami akceptować to, że w tej nowej rzeczywistości nie ma scenariusza i my go sobie napiszemy. To jest też w porządku, nie? Nie, no oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że nawet jeżeli jesteśmy w tej samej organizacji z tymi samymi ludźmi, bo już nie dotknę tematu, że zmieniamy ludzi i wydaje nam się, że działają jak stary zespół, bo byliśmy do tego przyzwyczajeni, bo coś zawsze się działo w jakiś określony sposób, to mierzymy się z sytuacją zmienności otoczenia, zmienności zachowań rynku, zmienności tej rzeczywistości, w której jesteśmy, która jest dużą zmiennością. To jest dość duże wyzwanie. No właśnie, porozmawiajmy o tym, co wyróżnia tą metodę sparingu, czyli executive coaching w metodzie NEWS. Co mi bardzo pomogło w tej pracy, co też uważam za jej olbrzymią zaletę, to było model nawigowania przez tematy i bardzo umiejętny, niestworzona struktura pracy związana z nazywaniem tego, co chcemy zrobić. Czy pracujemy na przykład z tym, czego ja w ogóle chcę, co jest moim celem. To jest bardzo ważne, bo wtedy, trzymając się tej konkretyzacji, o której też mówiłaś, nie uciekają nam myśli, nie robimy sobie odskoczni w to, jak to zrobić jeszcze. Praca w pewien wyodrębniony sposób nad tym, jak to osiągnąć, dość konkretnie sprecyzowane narzędzia, co mnie motywuje, żeby sprawdzać to na poziomie motywacji i żeby zobaczyć siebie. To jest to, co mnie spotkało i wiem, jakie to było ważne, że nawet ja, jak się wydaje sobie taki sam, też się zmieniam. I chyba mój ulubiony obszar to jest praca z tym, co nas ogranicza, co sobie myślimy na pewne tematy, czyli takie rozwoje, dlaczego tego nie zrobię jeszcze dzisiaj na przykład, powoduje, że występuje pewna dyscyplina pracy, która daje nam dość konkretne efekty i bardzo konkretne sfokusowanie się na zadaniach. Sprowadza nas tak bardzo mocno uziemia w tej pracy, a z drugiej strony daje bardzo konkretne rozwiązania. Wspomniałeś o tych 4 takich kluczowych, osiowych pytaniach, które są zresztą utkane na kompasie. Ja powiedziałabym jeszcze o 2 kwestiach. I pierwsza jest taka, że, co myślę, że jest unikatowe absolutnie, że jest to metoda, która przeprowadza ciebie przez strategizowanie, od strategizowania do operacji, czyli przez taki proces od dużego obrazka do małego obrazka. Dlaczego mówię, że to jest unikatowe? Ponieważ nasze mózgi są zazwyczaj jakieś. U egzekutywów często oscylują w stronę tego strategizowania, czyli tej perspektywy ogólnej i czasem brakuje tej konwersji na szczegół, na operację. Czasami niektórzy odwrotnie mają taką pokusę, żeby utonąć w operacjach, a gdzieś tam mają kłopot, żeby wyciągnąć głowę ponad powierzchnię wody do strategizowania. Niemniej ta metoda trochę wymusza, żeby przejść się po całym tym procesie i to jest pewna metodyka działania, która jest po prostu skuteczna. To jest pierwsza rzecz, która z mojej perspektywy jest unikatowa.
i bardzo executive'owi potrzebna. I druga kwestia to jest fakt, że jest to coaching typowo organizacyjny, dedykowany executive'om i ustawia rzeczywistość w 3 perspektywach, w której każdy executive funkcjonuje. Pierwsza to jest perspektywa jego organizacji, duża strategia, duże tematy, duży obrazek. Drugi to jest jego zespół, on i jego raportujący. I trzecia perspektywa to jest on sam. I powiem ci, Piotr, że każda z tych perspektyw jest dla mnie unikatowo osadzona, dlatego że coraz częściej widzę, że egzekutivowie zapominają o tej trzeciej perspektywie, o sobie. Trochę jest tak jak Napoleon Bonaparte, państwo to ja, my mamy do osiągnięcia, ale gdzie jesteś ty? Bardzo to widzę, skutki tego takiego zapomnienia o sobie, kiedy executive z różnych powodów przez 2-3 miesiące ma pauzę w zatrudnieniu. Że brakło tej perspektywy u niego, nie? I pojawia się specyficzny rodzaj frustracji. W związku z tym są te 3 perspektywy i całość jest ustawiona na roadmapie, także skupiamy się na tym, co jest akurat potrzebne, idąc tam drogą na skróty, najkrótszą drogą, a nie naokoło. Myślę sobie, że jest to w związku z tym taka narzędziówka, która executive'om pozwala osiągać swoje cele skuteczniej i mniejszym wysiłkiem osobistym. Powiedzieliśmy o tej metodzie, to powiedzmy może o takich swoich ulubionych narzędziach, migawkowo. Co dla ciebie? Bo pewnie moglibyśmy opowiadać jeszcze z 3 podcasty o tym, ale podzielmy się czymś takim naszym. Bardzo chętnie, zwłaszcza, że to nawiązuje dość mocno do tego, co powiedziałaś, bo ta praca, powiedziałaś o jej efektach takich, w tym dla menedżera, ale bardzo mi się mocno wiąże z czymś, co ostatnio gdzieś usłyszałem. Co jest prawdą oczywistą, ale chyba warto ją powtórzyć. Bo tak jak powiedziałeś, że jedni są bardziej na szczegóły zorientowani, bardziej na strategię, to w pewnej rozmowie ktoś powiedział, że nie jest ważne to, jakie cechy masz silne, jakie słabsze, bo każdy jest inny. Ważne, żeby menedżer był bardzo świadomy siebie, żeby wiedział, jak ich użyć i znał swoje silne strony i nawet swoje słabsze strony, bo wtedy dopiero jest skuteczny. I każdy ma prawo być różny i każdy ma prawo być jeden ma prawo być mniej strategiczny, prawo być bardziej operacyjny. A dotknąłem tego, ponieważ jednym z tych narzędzi, które bardzo lubię, które mi pokazało bardzo wiele i mi w pracy z sobą, i mi w pracy z co najmniej jednym klientem, to jest praca z tym, co nas, że tak powiem, nakręca. To jest praca z pasjami, z rzeczami, które zawsze nam dobrze wychodzą, z predyspozycjami. Bo są takie narzędzia w ramach tej pracy, czego ja chcę, które właśnie pokazują, czym się pasjonujemy, co nam z łatwością przychodziło, co generuje motywację bardzo łatwo, bo tak jak mówiłaś o tej energii, o czym wielokrotnie mówimy, że to jest bardzo ważne, jak robimy tą grupę rzeczy, najczęściej nie zużywamy jej tak dużo. Możemy, mówiąc językiem filmowym, jak Kapitan Ameryka powiedział, ja mogę tak cały dzień. Co jest bardzo ważne, bo nie wytracamy, chciałem użyć słowa impetu, ale nie chodzi o impet w tym negatywnym słowa znaczeniu, tylko nie wytracamy jak gdyby tej prędkości i zaangażowania swojego i nie wstajemy zmęczeni. I bardzo ważnym jest rozumieć tą przestrzeń. I dlatego uważam, że praca z takimi rzeczami jest bardzo ważna, jest bardzo u podstaw i właśnie daje to fundamentalne zrozumienie. Ale jestem bardzo ciekawy twojego zdania i twojego ulubionego narzędzia, skoro sama wywołałaś ten temat. Tak, ja mam trudność z wyborem, ale postawię na coś z innej strony kompasu niż ty, bo ty zacząłeś od pasji, a ja powiem o priorytetyzacji metodą celów krytycznych. Dużo w tej metodzie dokonuje się decyzji o tym, co jest moim priorytetem numer 1, bazując na podejściu celów krytycznych, czyli takich celów, które odpowiadają na pytanie, bez czego nie stanie się nic innego. I to jest o tyle nietypowe, że w życiu executive'a KPI czynią wszystko. W związku z tym bardzo często te KPI, wyniki, czy taki w ogóle business as usual, definiuje sprawczość i skuteczność. Tymczasem cele krytyczne odpowiadają na pytanie, bez czego, bez jakich kluczowych inicjatyw, działań niemożliwe jest osiągnięcie tych wyników w takiej mierze. I bardzo często są to inicjatywy z cyklu
niepilne, a ważne, o których wiadomo, że trzeba zrobić, ale nie ma na to czasu. I ta metoda ustawia te priorytety w należnym ich miejscu, przez co masywnie przyspiesza ich realizację i to zwiększa skuteczność. Ja mam takie doświadczenie znowu z moimi klientami, że zdefiniowanie sobie tych celów powoduje jakby zobaczenie swojej rzeczywistości w nowej matrycy, w nowym obrazku. I podzielę się rzeczywistością mojej klientki, też ultra utalentowanej osoby, która po awansie do zarządu bardzo skupiła się na układaniu procesów i relacji w gronie peer managerów. I to oczywiście była dobra decyzja, potrzebna w tamtej czasie w dużej organizacji. Natomiast przez chwilę nie skoncentrowała się na zespole do niej raportującym, który nie miał wystarczających kompetencji do tego, żeby wejść w rolę sukcesora, a przecież to on dowoził jej KPI. I kiedy zdefiniowała sobie cele krytyczne, to okazało się, że ten rozwój kompetencji jej zespołu jakby nie zmieścił się do tej pory. I przez to, że zwróciła na to uwagę, masywnie odbiły się wyniki w jej obszarze. Mówię o tym, bo wcale nie jest oczywiste, że jeżeli ktoś marzy o tym, żeby pracować za granicą, to naprawdę regularnie podkręca swój angielski. Po prostu czasami to nam umyka. Stąd powiem właśnie o tej metodzie, bo z mojej perspektywy też ona jest nieoczywista, a warunkuje sukces. Więc podzieliliśmy się takimi 2 tipami, narzędziami, tym, czego można dotknąć, kiedy się bierze udział w tym sparingu. I zbliżając się do końca naszej rozmowy, jakbyśmy sobie tak zebrali, kiedy warto myśleć o tej metodzie, dla kogo ona jest, co jest ważne z twojej perspektywy, Piotr? To jest niby oczywiste, ale nie proste. Bo jest dla każdego, kto ma odwagę stanąć przed sobą, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, w sytuacji, kiedy chcę sobie powiedzieć, ok, jestem dobry, moja kariera to pokazuje, że jestem dobry, to co osiągnę pokazuje, że jestem dobry, ale nie muszę być w tym sam, mogę sobie pomóc, więc korzystam z metody, która pozwoli mi osiągnąć jeszcze łatwiej to, co chciałbym osiągnąć. Cel może być różny, mogę chcieć mieć więcej czasu, mogę chcieć być jeszcze bardziej skuteczny, mogę chcę być jeszcze lepszy, ale jest dla każdego, kto chce sięgnąć po pomoc, żeby osiągnąć więcej, cokolwiek dla niego to więcej nie znaczy. Dodałabym tylko, że na pewno jest to metoda dla menedżerów, którzy działają skutecznie. I cały czas pamiętajmy o tym, że dla tych, którzy chcą mieć mniejsze koszty osobiste, znaleźć świeżą drogę, czasami drogę na skróty. Ale w drogach na skróty nie ma nic złego, jeżeli nas prowadzą do celu. Absolutnie, absolutnie tak. I czasami wyjść ze swoich starych butów, bo to gdzieś z tym na pewno będzie powiązane. W związku z tym zaryzykuję tezę, patrząc na nasze życie i naszą karierę menedżerską, Piotr, że na taki coaching warto sobie pozwolić więcej niż raz w życiu. Tak, bo on nie jest o nas i tak naprawdę. On jest o tym, że mamy wyzwanie i ono za każdym razem może być inne. I za każdym razem możemy sobie pomóc. Tak, pewnie dlatego osoby, które biorą udział w tym coachingu, wchodząc w nowe wyzwanie, sięgają po niego po raz wtóry. Super. Dziękuję ci pięknie za tą rozmowę. Ja tobie również. To była prawdziwa przyjemność. Dziękujemy wam, że byliście z nami w czasie tej rozmowy. Zapraszamy was do subskrypcji kanału GoUp. Do zobaczenia w następnym odcinku.